Ernest Bodziuk, dzień dobry, witam wszystkich na kanale wieżowce.pl. Do tej pory mieliście okazję oglądać nasze filmy z powietrza. Dzisiaj pierwszy odcinek, mam nadzieję, serii filmów, które pokażemy z nieco innej perspektywy. Postaramy się wejść do każdego wieżowca w tym mieście. Na początek ten najbardziej spektakularny, czyli Warsaw Tower. Ja wiem, że on jest jeszcze w budowie. Wiem, że oddany do użytku będzie za niecały rok, ale my już dzisiaj pokażemy Wam nie tylko ostatnie piętro, nie tylko widok z najwyższego punktu widokowego w Warszawie, czyli z 230 metrów, ale pokażemy Wam, co dzieje się w tej chwili w środku. Po drodze na pewno zahaczymy o przykładowy gabinet prezesa. Zobaczycie, jakie widoki będą mieli ci, którzy będą pracowali na najwyższych piętrach Warsaw Tower. W związku z tym już teraz zapraszam. Ta zapomniana nieco zachodnia część ulicy Chmielnej w Warszawie powraca na mapę stolicy z wielkim przytupem za sprawą kompleksu Warsaw z jego najbardziej spektakularną częścią, czyli Warsaw Tower. Wieżowiec ma 53 piętra, a łączna jego powierzchnia to 70 000 m². Wysokość do dachu to 230 metrów. Razem z 80-metrową iglicą ma 310 metrów. Przez to jest klasyfikowany jako najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Po zakończeniu budowy, po jego elewacji będą jeździły bardzo szybkie, panoramiczne windy, które zawiozą nas na najwyżej położony w Polsce taras widokowy. Póki co musimy się tam dostać inną drogą. Ponieważ wchodzimy na budowę, obowiązują nas rygory bezpieczeństwa. Kask, odblaskowa kamizelka oraz wzmocnione buty są obowiązkowe. Bez nich nie można wejść do środka, a tam praca w re. Na dole trafimy na spektakularne lobby o wysokości kilkunastu metrów. Hol główny pokryty będzie w jego centralnej części przepiękną mozaiką, której elementy cały czas są jeszcze wypalane i szkliwione. Wieżowiec zostanie połączony z pozostałą częścią kompleksu, dzięki czemu powstanie kilkudziesięciometrowy zadaszony pasaż dostępny dla każdego. Na górę pracowników zabiorą dwupoziomowe windy. My, jedną z nich, dostaniemy się za moment na najwyższe piętra tego wieżowca. W drodze na samą górę, na szczyt tego niesamowitego wieżowca, postanowiliśmy na chwilę zatrzymać się na jednym z nieco niższych pięter. Mówię nieco, bo jesteśmy na 43, więc do góry mamy jeszcze 10, ale to jest piętro przykładowe, pokazujące, w jakich warunkach, z jakimi widokami będą się na co dzień spotykali ci, którzy będą tutaj pracowali. Nie chodzi mi tylko o prezesa, no bo wiadomo, że w takiej firmie będzie mnóstwo pracowników, którzy widok dokładnie będą mieli taki sam. Czy to na Pałac Kultury, który jest za mną, zegar przy okazji w pakiecie, gratisowo, sprawdzić będzie można, która godzina i kiedy do domu, chociaż z takimi widokami to ja nie wiem, czy będzie chciało się wychodzić z pracy, bo to przecież nie tylko centrum Warszawy i Pałac Kultury wspomniany, ale na przykład piękne zakole Wisły, bo stąd widoki w zasadzie ze szczytu, na który za moment dotrzemy, rozciągają się w odległości 50 km. Coś niesamowitego. Z tych pięter bardzo blisko będzie do zlokalizowanej prawie na samej górze trzypoziomowej restauracji, tak zaprojektowanej, by każdy z jej gości miał fantastyczny widok na centrum Warszawy. Z tej wysokości żaden inny budynek nie będzie w stanie go przesłonić. Pełni wrażeń doświadczyć będzie można także z dwóch tarasów widokowych, jednych z najwyższych w Europie. Znajdą się na wysokości 205 metrów oraz 230. A jeśli chodzi o samą wysokość budynku, to po przekroczeniu 230 metrów do dachu Warsaw Tower zostało najwyższym budynkiem w Polsce. Teraz po zamontowaniu ważącej 73 tony i mierzącej 80 metrów wysokości iglicy, warszawski wieżowiec pobił kolejny rekord. Dzięki swej architektonicznej wysokości 310 metrów Warsaw Tower zdominowało ranking najwyższych budynków w Unii Europejskiej, przewyższając dotychczasowe wieżowce we Frankfurcie nad Menem, Mediolanie czy Paryżu. I w taki właśnie oto sposób dotarliśmy na najwyższe piętro wieżowca Warsaw Tower. Wieżowca jeszcze w trakcie budowy, ale my dzięki uprzejmości firmy weszliśmy na to 53 piętro.
Nie ma w Warszawie, nie ma w Polsce wyższego piętra niż to. W tej chwili jesteśmy na 230 metrze. Dla porównania, Pałac Kultury i jego taras widokowy, do tej pory najpopularniejszy w Polsce, znajduje się na 115-117 metrze, więc tu jesteśmy 2 razy wyżej. Jeszcze chwilę, jeszcze kilka miesięcy, no może do roku, ten taras będzie dostępny dla wszystkich chętnych. Będzie można wjechać na niego, tak jak wcześniej opowiadaliśmy, windami panoramicznymi, które będą jeździły po elewacji budynku, zapewniając fantastyczne widoki. No ale jeśli mówimy o fantastycznych widokach, no to proszę bardzo, zostawiam Was z nimi.